Witajcie, ostatnio na kanale pojawił się MG ZS, także można powiedzieć taki kompaktowy SUV w bardzo rozsądnej cenie za niecałe 80 000 złotych. No to proszę bardzo, dzisiaj większy SUV, też od MG. Jest to już auto wielkości no mniej więcej RAV4 czy jakiegoś Forda Kuga. I teraz patrzcie, taki kawał samochodu możemy mieć w cenie Volkswagena Polo. I to takiego niezbyt wyposażonego dobrze. MG HS, który został mi udostępniony przez grupę Bemo. Grupa Bemo po prostu poszerzyła swoją ofertę o samochody marki MG właśnie, jeśli chodzi o Szczecin. To salony MG pojawią się dwa, na Ustowie oraz na ulicy Pomorskiej. Ale jeśli ktoś z Was już by chciał sobie kupić jakiegoś MG, no to handlowcy są gotowi do rozmów, a auta czekają na Was na ekspozycji, czy też na jazdę próbną nawet. Link do MG Grupa Bemo daję Wam w opisie i w dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska. Sprawdzimy wyciszenie, zużycie paliwa, a w kolejnym materiale będzie próba autostradowa. Jeśli chodzi o wersję wyposażenia MG HS, no to mamy trzy. Standard, Excite oraz Exclusive. My mamy do czynienia z tą pośrednią wersją Excite. Pamiętacie, może MG ZS też był w wersji Excite, ale tam była to podstawowa wersja. No tutaj jest pośrednia. Taki kawał SUV-a możemy mieć już za 103 000 złotych brutto, z 7-letnią gwarancją, z 7-letnim assistance, znaczy 103 000, 103 800 i nawet w podstawowej wersji samochód ma całkiem sporo nam do zaoferowania, już nawet ZS miał, tutaj tym bardziej. Proszę bardzo, 7-letnia gwarancja, o ile będziemy przestrzegać interwałów serwisowych, a te przewidziane są co rok lub co 15 000 kilometrów, także optymalnie. Pod testem MG ZS widziałem komentarze osób, które trochę zaniepokojone były, jak to będzie ze rdzą tutaj, czy będzie ona wychodziła, czy nie. Jak się okazuje, MG są ocynkowane. Zresztą w ogóle MG w Polsce to nowość, ale na innych rynkach, no to już od ładnych paru lat są sprzedawane i nie ma problemów z rdzą. Też widziałem zarzuty, jak ten samochód wypadnie w crash teście. Wy patrzycie chyba na MG angielsko-chiński samochód. Z perspektywy takich samochodów marki Brilliance, które pojawiły się kiedyś w Europie, ale faktycznie do nich można było się czepiać, ale tutaj naprawdę mamy do czynienia z kulturalnym samochodem. Ale rozmawialiśmy o cenie 103 800 zł, bazowa wersja z silnikiem 1.5 turbo, 160-konnym, manualną skrzynią biegów. Tutaj mamy ten sam silnik, to jest tylko jeden silnik, występuje w MG HS. W tym filmie wersja pośrednia 115 200 zł, właściwie no 117, no bo tutaj jest dobrany jeszcze lakier. Lakier nie jest bazowy. Lakierów jest 6, kurczę, w ogóle 2000 zł dopłaty za lakier. No i co? Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, myślę, że samochód wygląda całkiem sympatycznie ogólnie. Ja bym tutaj dał troszeczkę większe felgi. To felgi, żeby tutaj fajniej tak by było, jakby odstawały bardziej. Mamy tutaj 17, rozmiar opon 215×60, także konfiguracja taka komfortowa. No powiedzmy też na takie lekkie bezdroża. No mamy tutaj napęd na przód. MG HS niestety nie jest oferowany z napędem na wszystkie koła. Tutaj bioderka takie bułeczkowate, nawet też takie podcięcie. Tył troszeczkę wygląda jak chyba jakieś Renault, może troszeczkę taka Mazda, jak spojrzymy, cholera wie. Ale przód, no to już naprawdę groźnie, takie chińsko-angielskie Maserati Levante. Ej, ale tak na poważnie, jeśli chodzi o mordeczkę, no to nie ma co się tutaj śmiać. Ten przód po prostu wygląda dość groźnie. Zobaczcie na ten grill. Te użebrowanie jest bardzo ciekawe. Na pewno jest to koszmar detailera, by to tak idealnie doczyścić, nawoskować. Plastik, ale polakierowany w połysk. Emblemat MG. Kamera. Tutaj oczywiście też jest radar. Mamy tempomat aktywny już w tej wersji. Oczywiście system antykolizyjny. Jest tutaj troszkę takich chromowanych elementów. Tutaj chrom. Tutaj jest akurat szary plastik. Przetłoczenia na masce. Fajne urozmaicenie. MG napędza emocjami. Ja już byłem na moście brdowskim. Wiecie, jakie emocje były na moście brdowskim? Jaki ten samochód jest w ogóle oszczędny? To jest strasznie zaskakujące. Masa 1530 kg
mniej więcej, bo jest tutaj automatyczna skrzynia biegów. O skrzyni pogadamy sobie później. W standardowej wersji z manualem auto jest lżejsze, gdzieś z 1450 kg. Lusterka z kierunkowskazem LEDowym. Reflektory z przodu, też full LED, mijania drogowe, Sights Light Technology, no bo MG Motor aktualnie należy właśnie do Sights Motor. Szare relingi, takie solidne, płetwa na dachu, chromy wokół okien, chromy na klamkach. Jeśli chodzi o tył, auto wygląda jakby było w jakimś BM-owskim M-pakiecie. Zobacz, tutaj mamy wprawdzie fejkowe, ale takie wylociki. Za to w MG ZS były fejkowe końcówki wydechów. Tutaj mamy półfejkowe, tak jak normalnie w autach premium nawet są. Ewentualnie no w Audi są zaślepeczki. Ten element jest metalowy, zimny, jest to element zderzaka. Po środku taki jakby mini dyfuzorek, to jest akurat czarny, nielakierowany plastik, ale spoko, urozmaicenie takie. I z drugiej strony taka sama sytuacja. Czujniki parkowania mamy z przodu i z tyłu. Otwieramy. Tutaj kamerka. Bagażnik. Na pierwszy rzut oka nie wydaje on się nam jakoś taki potężny, przepastny. 448 litrów według deklaracji producenta. Proszę bardzo, tutaj jakiś schoweczek po jednej stronie, tutaj nie, takie jedynie zagłębienie. Kształt nie jest do końca tak idealnie regularny, ale materiały są, myślę, że ok. Jest podświetlenie, roleta. Też zobaczcie tutaj. Proszę. To bardzo ładnie wygląda, takie kliknięcie. Zobaczcie, ile tutaj jeszcze jest przestrzeni. Nie no, myślę, że tutaj się pomieścimy, tym bardziej, że wielkość bagażnika liczona jest do rolety, a zawsze możemy roletę sobie zdemontować i trochę wyżej tutaj walizki poukładać też. I dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Zobaczymy, czy będzie jak w MG ZS. Tam było wspaniale. No. Idealnie. Tutaj jest miękko, tutaj jest miękko, tutaj już zaczynają się takie skórzane przyszycia. Właściwie jest to, wiadomo, tam fejkowa skórka, ekoskóra. Proszę, tutaj też miękko. Dopiero dół jest twardy. O, ten element. Proszę, takie oto skórki. Teraz to nawet w segmencie F w podstawowych wersjach, no to skóra będzie fejkowa. Wiecie, ten samochód, który oglądamy, kosztuje 117 tysięcy złotych, 115 gdyby nie lakier. Proszę, czerwone przyszycia. Także też już tutaj nie przeginajmy z naszymi wymogami, żeby tutaj napy jakieś były wylizywane. Fotel z przodu wyregulowany pode mnie. 198 cm wzrostu. Proszę. Normalnie. A na głowę? Normalnie. Feature'y z tyłu, no to głośniki, elektrycznie otwierane szyby. Tutaj proszę, takie kieszonki. Wszystko miękkie, nie ma tutaj żadnego twardego plastiku z tyłu na fotelach. Nawiewy po środku. Dwa porty USB do ładowania się. Znaczy wiecie, do ładowania telefonu. Podłokietnik, mięciutki, skórka, przyszycia. Proszę, tu schoweczek i to miękko wykończony. W ogóle proszę, jakie dekory, naprawdę to pięknie tutaj wygląda. Uchwyty na kubeczki. W MG absolutnie nie ma drożyzny i w danej cenie otrzymujemy naprawdę wiele. Proszę, drzwi z przodu. No pięknie. W wersji za 115 tysięcy Excite mamy tutaj już system bezkluczykowy. Wprawdzie działający tak prosto, no bo na ten przycisk, nie tutaj, ale jest. Boczek z przodu, analogiczna sytuacja tak jak z tyłu, miękko, miękko. Tutaj w ogóle są bardzo ładne te przyszycia, bardzo mi się one podobają. W tej wersji jeszcze nie ma tutaj oświetlenie ambiente, ale w tej lepszej, Exclusive, za 120 chyba 6 tysięcy złotych już jest. 126 tysięcy złotych, wyobraźcie sobie, najgrubsza wersja już z automatem, ze wszystkim. Tutaj akurat jest od połowy twardy plastik. Takie oto przyciski. No, 128 tysięcy złotych to taka maksymalna cena, jaką można dać za MG HS. Jak już trzeba, taką najwyższą, bo jeszcze kolor można sobie wybrać inny. No i proszę, kabina z przodu. Naprawdę kulturka. Fotele są skórzane. Fotel kierowcy jest elektrycznie regulowany, pasażera nie. Oba fotele są elektryczne dopiero w najlepszej wersji. Proszę, tutaj na lędźwia. Fotele raczej wyglądają normalnie, estetycznie. Też w wersji Exclusive, no to mamy już takie naprawdę półkubełkowe fotele sportowe. One
One ślicznie wyglądają, w ogóle czerwone wnętrze sobie można nawet tutaj zamówić. Dobra, odpalimy. Proszę. Płynne, ładne odpalenie. MG, przywitanko. No i jak widzicie mamy tutaj Virtual Cockpit. O, i widok z perspektywy kierowcy. Proszę bardzo. Nie ma tutaj żadnych problemów z widocznością. Do tyłu też będzie ok. Deska rozdzielcza. No tutaj jest miękko. Tutaj w ogóle też mamy przeszycie. I to jest normalnie faktycznie przeszycie takiej fejkowej tej skórki. Mięciutko. Gąbeczka. Tutaj dookoła jest też miękko. To sobie szarpiemy. Za to nic się nie odzywa. No tutaj za pierwszym, ale to normalne. Teraz już nic. Nawet nic za bardzo tutaj nie chce się odkształcać. A tutaj? A jeszcze tutaj. Nawiewy, proszę. Nic. Tutaj wszystko jest ok. Tutaj jest miękko w ogóle. Tutaj dopiero... Nie. Tutaj jest jeszcze miękko. Tutaj pod spodem jest twardo. Ale przeszedłem od razu do materiałów. Ale taki tunel środkowy. Proszę. Te dekory. Jest to takie jakby niby szczotkowane aluminium. Pewnie jest to plastik, ale ładnie wygląda. Nic się tutaj nie odzywa. I tutaj jest cały tunel miękki na dole. Znaczy cały miękki, no zaraz mnie tutaj oskarżycie. Tutaj na dole jest dopiero twardo, ale tu może być twardo. Wygląd tego wszystkiego mi się kojarzy troszeczkę z Mercedesem. W ogóle zwróćcie uwagę na to. Ale deska rozdzielcza to ogólnie taki Korean style, taki troszeczkę Hyundai. No i co? Przejdźmy do systemu multimedialnego. Proszę. Tak to wygląda. Klimatyzacja jest tutaj automatyczna. Proszę, cyk. Nie wiem, czy coś będzie widać. Tutaj folia jest na tym ekranie jeszcze, ale nie będziemy ściągać przecież. Tutaj panel przycisków fizycznych. To są takie, można powiedzieć, skróty. No, ogrzewanie szyb. Tutaj panel klimatyzacji właśnie. Tutaj, proszę, menu. O, w ten sposób. Domek. No, to takie tutaj główne. I tutaj głośność. Mamy już tutaj system nawigacyjny. Jest to dość prosta nawigacja. Ogólnie ten system multimedialny już tak się wcale nie laguje jak w MG ZS. Tutaj działa on w miarę spoko. Nawigacyjka jest prosta. O, teraz w 3D. Proszę. Nie no, działa ona dużo. Wszystko to działa dużo płynniej niż w MG ZS, tym mniejszym. Tutaj radyjko. Telefon. Jest tutaj masa ustawień, wszystko możemy pod siebie skonfigurować. Proszę. Jest to wszystko mega proste. Kontrola stabilności, asystent kierowcy i cyk, system wspomagania prędkości. Asystent pasa ruchu. Tak jest, proszę Państwa, jest tutaj asystent pasa ruchu i auto stara nas się utrzymywać w pasie, aczkolwiek czasami to działa troszeczkę wulgarnie. Jest też tutaj system, proszę. Czy martwe pole jest tutaj zajęte? Czujniki martwego pola, są tutaj takie diodki. Oczywiście też jest tutaj Android Auto oraz Apple CarPlay. Apple CarPlay chyba jest bezprzewodowy, Android Auto, no to trzeba sobie kabelek tutaj podłączyć. Otwórzmy. O, dokładnie tutaj. Kieptacki tutaj chyba nie ma. No, wejście 12. O, kto teraz? Nie powinno się palić. Teraz ja nawet rzuciłem petrolhead. No, uchwyty na kubki. Tutaj też taka roletka, jakiś schoweczek. Wszystko to działa tak fajnie, taki jakby magnesik jakiś czy coś, elektryczny, ręczny, auto hold, no i tutaj asystent zjeżdżania z górki, start stop i automatyczna skrzynia biegów. Uwaga, automatyczna, albo zresztą później Wam powiem o skrzyni. Tak działa. Tutaj mamy tryb sportowy, jednak plus minus takiego jakby tiptronika, że tak to ujmę w cudzysłowie, tutaj nie ma. P i tutaj. Sowek jest akurat cały twardy. Kierownica myślę, że całkiem ładna, urozmaicona, o taką tutaj wstaweczkę, o chromy, bardzo ładny emblemat. No i jest to multifunkcja. Tutaj perforowana skórka, tutaj gładka, ładnie tutaj pasuje. Jest to nawiązanie powiedzmy do daszku. Tutaj też jest perforacja tutaj normalna. Te przyciski wyglądają jak w Volkswagenach, taki Golf 6 czy coś takiego. Wszystko to jest mega proste w obsłudze, strasznie proste, aż mi się śmiać chce, jakie to jest proste. I tutaj cyk, Virtual Cockpit. Proszę bardzo, proszę bardzo. O. No i co, komputer pokładowy. Proszę, nawet tutaj kurczę, nie dość, że ciśnienie opon, no to temperatura nawet. A czuć ten lekki motor sport. Tutaj tempomat aktywny. Oczywiście też regulujemy sobie dystans.
No tutaj jakieś takie ustawienia. To jest taki limiter prędkości, ostrzeżenie, przy jakiej prędkości ma mnie auto ostrzegać. No, Petrohead number one to tutaj sobie na 235 km na godzinę ustawił. Po lewej stronie prędkościomierz do 210 km na godzinę i po prawej obrotomierz. O, dobra, gasimy. Jeszcze zajrzyjmy pod maskę. No proszę, tutaj jeszcze jakiś schoweczek, nawet mały, ale jest. A jeszcze Wam nie pokazałem manetki, proszę. Tutaj się włącza asystenta pasa ruchu i tutaj manetka od tempomatu. W tym przypadku jest to tempomat aktywny z radarem, tak jak wcześniej wspomniałem. I kierownica jest tutaj regulowana w dwóch płaszczyznach. Jeśli chodzi w ogóle o tempomat aktywny, no to jest on dostępny z automatyczną skrzynią biegów, z manualną nie. Otwieramy, będzie łatwo? Będzie łatwo. Proszę, ale tutaj niziutko ten silnik jest umieszczony, ale to dobrze, niższy środek ciężkości. Więc tak, jak widziałem na broszurze, no to jest to silnik 1.5T GDI. Tutaj jest TGI po prostu. 160 koni mechanicznych, 250 Nm. Uturbiony, także mamy tutaj fajny dół i ta jednostka skonfigurowana jest, uwaga, z automatyczną 7-stopniową skrzynią biegów DCT. 7-stopniowa dwusprzęgłówka, ale bym tutaj nazwę PDK władował. Silniczek ten oczywiście pracuje tutaj sobie naprawdę bardzo ładnie, płynnie, cichutko. Zamknijmy maskę i jak się okazuje, jeśli jesteśmy przy tej ciszy, auto jest całkiem fajnie wygłuszone. Zrobiłem tutaj wcześniej test wyciszenia i połączymy go z testem zużycia paliwa. Według deklaracji producenta 7,5 gdzieś tak litra sobie ten samochód średnio pali. Jeśli chodzi o moje deklaracje, rano pojechałem autem na most Zbrydowski, już całego przejazdu nie będę Wam pokazywał. No proszę, wszystkie macie tutaj parametry, wklejam wstaweczkę. Bardzo ładne zużycie paliwa wyszło. Później wybrałem się poza miasto, 90 km na godzinę, rewelacja poniżej 5 litrów, wyciszenie jeszcze. - 120 km na godzinę, no to już poniżej 8 litrów. Jeszcze tutaj zobaczcie, jakie tu fajne wyszło wyciszenie. Pomiędzy Mercedesem CLA 200 a EQE 350. Ej, no patrząc z perspektywy ceny, no to jest to naprawdę imponujące. Już MG ZS jest całkiem nieźle wyciszony. Jeśli chodzi o osiągi, przyspieszenie do pierwszej setki, jakie tutaj deklaruje producent, to podobno 9,9 sekundy. A prędkość maksymalna to 190 km na godzinę. Sprawdzimy sobie to w kolejnym odcinku. No i co, ja się tutaj pakuję za kierownicę i będę cisnął na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. W tym czasie Wam też trochę poopowiadam. Okej, palimy bestię, a dzisiaj bez soundchecku. Mięciutko, ładnie tutaj odpala autko. Normalny dźwięk czterocylindrowej jednostki, no w tym przypadku uturbionej, no to tutaj słychać delikatnie słychać pracę zaworu upustowego, jakby taka chinka sobie po prostu tak. No i mniejszy silnik, no to też taka delikatniejsza, taki delikatniejszy blow-offik. Ojejku, tak powiedziałem, muszę uważać tutaj na słownictwo blow-offik. Kurczę, może bym sobie zresetował zużycie paliwa, jak tak sobie na Kołbaskowo jadę. W ogóle te zegary jakoś tak mi się trochę kojarzą z amerykańskimi samochodami. Pamiętam w Chargerze, chyba nawet w Durango było podobnie, że po środku wszystko mamy. I tutaj takie owalne tarcze cyfrowe po bokach. Panie drogie, ale 115 000 złotych. Asystent pasa ruchu, tempomat aktywny, kamera cofania, czujniki parkowania z przodu, z tyłu, czy tam nawet jeszcze jakieś, no nie wiem, nawigacja, grzane fotele, czy czujnik martwego pola. Oj, MG strasznie troluje europejską konkurencję. No ale dobra, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, przede wszystkim, wertepy,
Nic tutaj w środku nie telepie. Zawieszenie jest raczej dość miękko zestrojone. Jest w miarę sprężyste, ale jest miękkie. O, system start-stop. Jeden z widzów mi tutaj pisał, żebym też zwracał uwagę na dźwięk kierunkowskazów. No, słyszeliście? Taki neutralny dźwięk. Wszystko jest tutaj takie neutralne. Nie można się jakoś tak zbytnio przyczepić. No, bruk. No, teraz jedziemy sobie po takim rozpitolonym bruku. No to tylko tutaj z tyłu raceboxik się odzywa. Płaczę już. Oj, z taką RAV4, no to bym tutaj sparring urządził na wyciszenie takiego MG. Silnik też tutaj pracuje dosłownie, no, szum, nic tutaj nie słychać z silnika. Biegi zmieniają się, jak tak jedzie się spokojnie, nieodczuwalnie. Może jak się rusza, no to jest też taki delikatny lag, przyciśniemy, nagle auto zaczyna wyrywać do przodu, łatwo tutaj zgubić trakcję. Sprawdzałem nawet, czy jest tutaj asystent jazdy w korku, skoro mamy aktywny tempomat, no to czy coś takiego jest? I owszem, nawet zatrzymujemy się do zera z radaru. Jedynie tutaj jak zatrzymamy się do zera, znaczy radar nas zatrzyma do zera, tak jak na przykład teraz bym miał odpalone i taka korsinka by tutaj stała. Dopiero jak auto przed nami ruszy, no to trzeba wcisnąć gaz, auto nas o tym informuje. No, wszystko to działa też tak. Asystent jazdy w korku działa lepiej niż na przykład w Tesli autopilot, który według mnie jest troszeczkę przereklamowany, bo tam na przykład szarpie, a tutaj wszystko odbywa się bardzo, o Jezu, tak płynnie i miękko. No dobra, depnijmy sobie. Dobra, tutaj nie możemy jeszcze szaleć, ale kurczę, auto ma dół, ale gdzieś tak przy 3,5-4 tysiącach obrotów ma jeszcze takiego kolejnego boosta, który nas dodatkowo wbija w fotel. Jest to mega ciekawe. A już tak mamy wrażenie, że po prostu ten wóz chce jechać. Nawet uważam, że te 190 km na godzinę... Oj, ciekaw jestem, jaka tu wyjdzie prędkość maksymalna, ale coś czuję, że pojedziemy więcej. Autko chce żyć, chce jechać, silnik tutaj wesoło, mega wesoło wkręca się na obroty. Ale w aucie za 115 tysięcy, jaki to jest komfort jazdy? Wszystko, te twarde materiały boczków drzwiowych na dole, no to ich tutaj w ogóle nie widać. O, tutaj z perspektywy kierowcy patrząc, no to widzimy, to jest miękkie, deska miękka. Przyjemne fotele, nie są to pufy, coś tak jak w Audi. Troszkę sztywne, ale wygodne. Konkurencja, jeśli chodzi o takie SUV-y, troszeczkę większe, oj, to będzie miała tutaj ciężko z MG. Znaczy, właściwie ma ciężko już z MG, bo MG można sobie przecież już kupić, no. Wiecie, to jest tak, że ten samochód jest po prostu przyjemny w odbiorze. Oczywiście nie jest to jakiś tam Bentley, Bentayga, czy tam, no nie wiem, Cayenne, ale patrząc naprawdę można się jarać, patrząc z perspektywy ceny. No to jest po prostu jakiś szok. Ale chłopie, w ogóle to Volkswagen Polo to jest segment B samochodzik, a tutaj taki SUV jak Tiguan. Taka wygodna bułeczka. O, troszeczkę się przechyla. O, tutaj już auto mnie informuje, że chyba zaraz wypadniesz z pasa ruchu. No, tak tutaj sobie jadę jak wszyscy. Teraz ograniczenie do 70, że musiałem zwolnić. I średnie zużycie paliwa 6,8 litra. To jest zużycie paliwa macie. Co tutaj jeszcze? Wszystko. Oprócz oczywiście próby autostradowej. W kolejnym filmie widzimy się już na parkingu przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że ten samochód wam się niesamowicie podobał. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia.